Cześć, kochani. Następna nasza audycja. Przepraszam, oczywiście, widzę was, Janusz Dąbrowski, jak zazwyczaj. E, jak najmilej, jak najradośniej, chociaż dzisiaj akurat może będzie troszeczkę ciężej energetycznie, bo będzie trudny temat. Wczoraj, czyli 25, przepraszam, zamieściłem 25 kwietnia 2024 roku zamieszczam audycję na temat suplementacji, dlaczego jest nieodzowna. I tam wyjaśniałem również pewne historie, tak tylko zaznaczyłem lekko, e, co robi w ogóle przemysł spożywczy z nami, z produktami, jak są produkty przygotowywane, ile zawierają konserwantów, a więc jak nasze organizmy są niszczone. Jeżeli chorujemy wówczas, to oczekujemy, że lekarze nas wyleczą, a lekarze z pełną świadomością, powiem, nie mają często pojęcia o tym, jaką rolę odgrywa żywność w organizmie. To jest takie bardzo, znaczy nie chcę uchowaj Boże się wymądrzać, nie chcę krzywdzić żadnych lekarzy, tylko mówię o pewnym syndromie, że oni są kompletnie nieuczeni o wpływie odżywiania i jedzenia, bo odżywianie i jedzenie, produkty odżywiające i produkty do jedzenia to nie jest to same, to nie jest tożsame nie są, nie mają wpływu o polach magnetycznych, nie mają wiedzy o polach, o wpływie pól magnetycznych na nasz organizm, o wpływie wody, o wpływie stresu. To są szczątkowe informacje, jeżeli w ogóle wiedzą, o wpływie na przykład promieniowania cieków i tak dalej, o wpływie naszego otoczenia na nasze organizmy, w związku z tym, jak mają nas leczyć procedurami, tabletkami. To jest śmieszne w ogóle, żałosne, tak prawdę mówiąc, z pełnym szacunkiem dla ogromnej rzeszy fantastycznych ludzi medycyny, którzy często starają się nam pomóc i tak dalej, tym chorym, ale nie mają żadnych szans na to, dlatego że nie mają odpowiednich narzędzi, nie mają odpowiedniej wiedzy. Nie idą w stronę przyczyn, tylko leczą objawy, niestety. A wielu z nich to nie są wspaniali też ludzie, to są, zresztą nie chcę się bawić w epitety, ostatnich kilka lat tej całej historii, wiecie z czym, ze szczypiorkami, z jedzeniem, z konsumowaniem przez wielu nas szczypiorku ze śmietaną, będę jeszcze o tym mówił, o tym szczypiorku ze śmietaną, domyślacie się o co chodzi, i nie używają innych pojęć, ale algorytmy już potrafią wyszukiwać o co chodzi, więc ja nie będę używał typowych eufemizmów na określenie takich specjalnych dań, które nam się serwuje, tylko żeby w naszym dobrym, że tak powiem, mając na myśli ochronę naszego zdrowia i tak dalej, w tej słynnej chorobie, która się po prostu pojawiła i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, o czym dzisiaj? Będzie o jedzeniu, o żywności, ale w innym kontekście, o potwornych koncernach, o mafii, dosłownie o mafii, która oplotła planetę, która niszczy nasze naturalne środowisko, która zanieczyszcza glebę, która wytwarza jedzenie dla nas w sposób niewyobrażalny, z krzywdą i samych rolników, drobnych rolników, nie wielkoprzemysłowych jakichś koncernów, tylko takich drobnych rolników, którzy posiadają kilkadziesiąt hektarów, kilkanaście hektarów, kilkaset hektarów. To są drobni rolnicy, o koncernach, które produkują jedzenie, które nas zabija, które nas truje, które, jeszcze raz powtarzam, wyniszcza planetę, zatruwa glebę, wody i nikt się praktycznie z tym nic nie robi. E, Posłuchajcie, posłużę się artykułem z hipoalergicznych, już udostępniam ekran i tutaj
A przepraszam, tutaj chyba będzie udostępnić, zaraz sprawdzimy. Hipoalergiczni, znacie już ten periodyk. Poczekajcie, poczekajcie, udostępniam ekran, dobrze, ok, w porządku, żeby tu mi zeszło gdzieś niżej. Znacie ten periodyk już, mam nadzieję, namawiam koniecznie do korzystania z tego periodyku. Wystarczy, wygooglujecie, napiszecie na Google hipoalergiczni i akurat dzisiaj miałem zupełnie inny temat ruszać, ale wszedłem na hipoalergicznych i okazało się, że jest dosłownie, słuchajcie, a przepraszam bardzo, ale udostępniam ekran. No, udostępniam ekran, dobrze, coś tu się pojawia. I wpadł po prostu w oko od razu świeży artykuł, ile naprawdę kosztuje nasze jedzenie, czyli jak przemysł spożywczy niszczy planetę, część pierwsza, przemysłowa hodowla zwierząt. Artykuł z 21 marca 2024, czyli zupełna świeżynka. Autorka pani Iwona Siemieniuk. Od razu parę informacji na temat właśnie autorki. Sekundka, tutaj przeskroluję. Okazuje się, zobaczcie, scenarzystka, śpiewaczka, aktorka z pierwszego wykształcenia, prawniczka, autorka projektów Dobry Oddech. Co tam jeszcze, już nie rozczytam dokładnie. Wierzę, że indywidualna przemiana jednostki i najdrobniejsze nawet działanie dla dobra całości są drogą do uczynienia tej planety lepszym miejscem do życia. Daje swój głos tym, którzy go nie mają i wypatruje końca gospodarki opartej na wzroście. Na ścieżce osobistego rozwoju zasila ją mądrość dwóch kotów z greckiej wyspy Lesbos, Stawrosa i Androniki oraz moc ostatniego w Europie lasu pierwotnego, Puszczy Białowieskiej, gdzie być może kiedyś zapuści korzenie. Z tego nawet opisu łączę się po prostu sercem z panią Iwoną Siemieniuk, bo myślimy bardzo podobnie, bo wystarczy, że jeden z nas zmieni mały element i zmienia się w ten sposób całość, tak jak zmieni się drobny fraktal, drobinka w tym całym, tym całym zbiorze wszelkich fraktali, czyli mała zmiana w matrycy zmienia już całą matrycę. I trzeba wierzyć w to, że tak się dzieje. Ja wiem, że tak się dzieje, ale przejdźmy do artykułu. Ile naprawdę kosztuje nasze jedzenie, czyli jak przemysł spożywczy niszczy planetę? Część pierwsza, przemysłowa hodowla zwierząt, powtarzam to. I posłuchajcie, oczywiście jak zwykle nie będę czytał tego całego artykułu, bo to nie chodzi o to. Ja wyjmę pewne takie smaczki i zachęcam Was najserdeczniej, najmocniej, żebyście na spokojnie przeczytali ten artykuł. To jest ten artykuł sercem pisany. Świetnie jest, że pani Żaneta Gelc, redaktor naczelna Hipoalergicznych, przyciąga do siebie takich wspaniałych autorów, jak pani właśnie Siemieniuk, pani Iwona Siemieniuk, że ten artykuł się pojawi i takie wejście, inwokacja w pewnym sensie. Kiedy siedząc na pomoście w mazurskiej głuszy, po raz pierwszy zetknęłam się z określeniem przedsiębiorstwa szarańcze w kontekście korporacji przemysłu spożywczego, termin wydał mi się użyty nieco na wyrost. Kilka dni później skończyłem lekturę Władców jedzenia włoskiego dziennikarza Stefano Libertiego. Wiedziałem, że autor trafił w sedno. To ostatni dzwonek, aby ocalić prawdziwą żywność od zagłady. Wraz z ogarniającą Europę falą protestów rolników toczy się wojna o żywnościową suwerenność. I teraz popatrzcie, co w sytuacji, kiedy politycy, instytucje, które powinny chronić konsumenta, biernie przyglądają się postępującej degradacji środowiska. Kiedy pozarządowe organizacje, podszywając się pod ruch społeczny, bardzo mocne, powtarzają propagandowe hasła w stylu: rolnictwo ekologiczne prowadzi do wycinki lasów. Żywność ekologiczna nie różni się od konwencjonalnej. Czy moje ulubione autorki? Lobby rolników indywidualnych szkodzi planecie. Czyje to są, odbiegam tutaj od treści artykułu, czyje to są ewentualnie słowa? Czyje to są argumenty? Czy nie tych potężnych koncernów, które
po prostu stwarzają te grupy quasi-lobbystycznych ekologów pseudo, którzy finansują te często organizacje niby społeczne. Dlaczego? W imię dobrze pojętych swoich własnych interesów, czyli interesów koncernu. I teraz dalej. Globalnie promowane jest wdrażanie restrykcyjnych ograniczeń dla indywidualnego rolnika z uwagi na kryzys klimatyczny. Podczas gdy wielkoprzemysłowe hodowle i uprawy emitujące do atmosfery ogromne ilości metanu i dwutlenku węgla mają się świetnie, kolonizując coraz to nowe obszary. A więc o co tu chodzi? Książka Władcy Jedzenia przedstawia wyniki dziennikarskiego śledztwa w kilku obszarach przemysłu spożywczego, jak hodowla świń, uprawa modyfikowanej genetycznie soi, połów tuńczyka, uprawa pomidorów. Diagnoza Libertiego ma moc mobilizacji społecznego oporu przeciwko zalewowi trującej żywności. Trującej żywności. O tym ja mówiłem w audycji, dlaczego suplementacja jest nieodzowna. I autorka pisze, że w pierwszej kolejności skupił się na zagadnieniu przemysłowej hodowli zwierząt. Kochani, czy ktokolwiek z Was był kiedykolwiek w rzeźni przemysłowej? Potężnego zakładu produkującego konserwy, wędliny i tak dalej. Ja byłem wiele lat temu. Mówiłem w tej audycji o tym, że suplementacja jest nieodzowna. Byłem. Przechodziłem przez praktyki przez miesiąc. Byłem w zakładzie przemysłu mięsnego w Białymstoku akurat i trzeba było przejść przez wszystkie działy, począwszy od przyjmowania zwierząt do rzeźni. Przeszedłem przez rzeźnię razem z koleżankami i kolegami. To było straszne. Do dzisiaj to pamiętam, bo łatwo się kupuje kiełbasę, słoninkę, wyrobi i tak dalej. Proszę zważyć to, proszę zważyć tamto, ale my kompletnie nie mamy pojęcia, jak to się odbywa, jak to strasznie wygląda. Pewne elementy to tylko zaznaczyłem na miniaturce tej mojej najnowszej audycji. I teraz posłuchajcie, zaczyna się wszystko to oczywiście od hodowli. W jakich warunkach dzisiaj zwierzęta są hodowane. Ja nie mówię o pojedynczych rolnikach, którzy mają kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilkaset hektarów. Ja mówię o wielkoprzemysłowym tuczu, hodowli, kiedy zwierzęta to są obozy koncentracyjne. To mówię o trzodzie chlewnej, o bydle, o drobiu, indyki, kurczaki i tak dalej. O chowie klatkowym na jajeczka kupujemy, wszystko mamy do dyspozycji. Ale nawet większość z nas nie ma zielonego nawet pojęcia o tym, jak się to wszystko odbywa. Jaka to jest tragedia i jak ludzkość, tak uważam, że zapłaci za to. Za tą krew przelaną, bo to nie tak powinno się odbywać. Nie tak się to powinno odbywać. I teraz posłuchajcie, dlaczego przedsiębiorstwa szarańcze? Szarańcza zjada wszystko, co spotka na swojej drodze, następnie przemieszcza się w kolejne miejsce, gdzie zrobi dokładnie to samo. Właśnie tak jest modus operandi koncernów produkujących żywność. Zniszczyć do gołej ziemi, nie zważając na dobro ekosystemu, zainkasować zysk i przenieść się do innej lokalizacji. Mieszkam na Podlasiu, w Bielsku Podlaskim. Jak macie mapę, to macie Białystok, mniej więcej 50 km na południe jest niewielka miejscowość, około 30 000 mieszkańców, Bielsk Podlaski. Była kiedyś tutaj wytwórnia pewnej wody, pewnych napojów, bo była woda. Wody już nie ma i nie ma tego przedsiębiorstwa. Przeniosło się gdzieś dalej. Proste? Proste. Wyeksploatowano złoża, i sprawa załatwiona. Ludzie przez pewien czas byli szczęśliwi, że mają pracę. Już nie mają. Nikt o nich nie pomyślał, że no ale zaraz stracą. Grunt, że zysk był i sprawa załatwiona. Oczywiście co na to konstytucja? Zgodnie z artykułem 23 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej podstawą ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne. Tymczasem w zintegrowanym pionowo systemie produkcji wielkoprzemysłowej liczą się tylko duże podmioty. Nie ma miejsca dla drobnych rolników.
W rozumieniu tego artykułu gospodarstwo rodzinne to gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 hektarów. Tymczasem w Polsce od końca lat 90. decyzje polityczne prowadzą w kierunku wspierania produkcji wielkoprzemysłowej. W systemie narzuconym przez korporacje wytwarzana żywność nie należy do rolnika. Giganci dyktują warunki, na jakich rolnik może włączyć się w łańcuch produkcji, nie będąc jednocześnie właścicielem ani swoich plonów, ani zwierząt. Rolnik odda ziemię koncernom w wieloletnią dzierżawę, byle tylko przetrwać na rynku. Zazwyczaj to przedtakt agonii indywidualnego gospodarstwa. Indywidualne rolnictwo zamiera, nie ma komu sprzedać swoich plonów. Rolnicy opuszczają wieś, dołączając do grona zależnych od transnarodowych korporacji konsumentów. Rynek żywności został po kryzysie finansowym z 2008 roku przejęty przez sektor finansowy, a planetę oplotła siatka współzależnych spółek. Priorytetem stało się wygenerowanie jak największego zysku bez względu na koszty społeczne, środowiskowe i jakość produktu, który ląduje na sklepowych półkach. Efekty to wyparcie małych podmiotów, monopolizacja łańcucha dostaw i zniszczenie konkurencyjności. Konsument kupuje ten sam produkt w różnych opakowaniach, a wszystko ma smak transgenicznej soi lub kukurydzy. Kurczaki, krowie prosięta hodowane w Polsce zjadają kukurydzę nierzadko z Ukrainy czy Ameryki Południowej, uprawianą na terenach wykarczowanej Puszczy Amazońskiej. Po uboju eksportowane są w znacznej części na rynki zewnętrzne, a około 30% z nich finalnie ląduje na wysypisku śmieci. Tak, marnujemy ogromne ilości żywności. Czyli zwierzęta tracą życie nie po to, żeby ewentualnie zjeść ich zwłoki, tylko po to, żeby ich zwłoki wylądowały przetworzone, oczywiście przetworzone na śmietniku. I tak to, słuchajcie, jest. Okazuje się, że polityka koncernów doprowadziła do zmiany przepisów krajowych i międzynarodowych na ich korzyść. Suwerenność żywnościowa przestaje istnieć. Tak samo jak, kochani, przestała już istnieć polska medycyna. Lekarze, wskażcie mi periodyki, które kiedyś były 30-40 lat temu, gdzie zamieszczaliście swoje artykuły. Bardzo odkrywcze. Kiedy lekarz leczył zgodnie z własnym sumieniem. A dzisiaj przysięga Hipokratesa już nikogo nie obowiązuje. Jest tak zwane przyrzeczenie lekarskie. Większość z nas uważa, że to przysięga Hipokratesa. Nieprawda, nie istnieje. Jest przyrzeczenie lekarskie. Wygooglujcie to sobie, kochani, słuchający tego, co w tej chwili mówię, oglądający tę audycję. Napiszcie w goglach przyrzeczenie lekarskie lub przysięga Hipokratesa. Zobaczycie, jak to dzisiaj brzmi. Gdzie lekarze, adepci medycyny opuszczający uczelnię przyrzekają wierność swoim mistrzom. Oczywiście jest tam coś, że będą się dokształcać i tak dalej, ale zgodnie z tym, co ktoś inny im podyktuje. Nie ma czegoś takiego jak samodzielność leczenia. Można o tym zapomnieć. I tak samo dzieje się tu w sferze żywności. To wszystko jest powiązane. To są lobby, to są spółki, spółek, sieci i więcej nic. I teraz zobaczcie, realia wielkoprzemysłowej hodowli zwierząt. Jakie są? PR-owi przemysłu spożywczego sukces zapewnia oddzielenie produktu końcowego od odoru, gnojowicy, śmierci, cierpienia zwierząt. Realiów wielkoprzemysłowej hodowli. Zwierzęta żyją i umierają w męczarniach. Ich cierpienie, śmierć nikomu nie służy. Wyprodukowane w przemocowy sposób jedzenie nie odżywia. Szkodzi człowiekowi, niszczy środowisko naturalne, bioróżnorodność. Nie może być inaczej przy takiej skali intensywności produkcji. Ja w swojej ostatniej audycji właśnie, dlaczego suplementacja jest nieodzowna, o tym też mówiłem.
Co zawiera mięso zwierząt rzeźnych? Antybiotyki, hormony, masę toksyn i jeszcze w pamięci komórkowej strach, przerażenie i również agresję ubijanego zwierzęcia. I my to jemy. Oczywiście komu się może wydać, że Dąbrowski plecie bzdury. Ja wiem, o czym mówię, bo jest tak zwana pamięć wody. Przecież mięso to też jest woda. I w tej pamięci wody, w tym ustawieniu cząsteczek wody względem siebie, wszystko to jest po prostu poustawiane. Te cząsteczki wody, odpowiednia energia została tam wtłoczona. My również to konsumujemy. I teraz pytanie, dlaczego się bierze tyle agresji, tyle różnych schorzeń, ale zachowań międzyludzkich, okropnych wręcz, względem siebie. Przypadek? Nie ma przypadków. Nie jestem w stanie w kilku zdaniach wyjaśnić, o co tu chodzi. Dlaczego? Dlatego, że ja o tym piszę w wielu moich książkach. O tych wszystkich sprawach. Między innymi w książce o wodzie, Woda, fenomen życia. Piszę o tym w biomagnetyzmie, również w pierwszym, w drugim tomie. To wszystko na nas oddziałuje. Laguny odchodów i siła korporacyjnej nowomowy. Odchody zwierząt z małych gospodarstw, dawniej cenny nawóz. W realiach intensywnej hodowli stał się breją toksycznych substancji, metali ciężkich, drobnoustrojów bakterii. Ich ofiary to między innymi ławice martwych ryb czy ławice ryb żywych z głębokimi okaleczeniami wywołanymi namnażającą się w świńskich odchodach bakterią Piefesteria piscitida, czyli zakwitem tzw. złotych alg w wyniku przenawożenia, eutrofizacji wód gruntowych i powierzchniowych. Śmiercionośne laguny towarzyszą każdej przemysłowej hodowli, niezależnie od kontynentu. Tak, oczywiście. Słuchajcie, mieszkałem przez wiele lat w Ełku. W Ełku są zakłady przemysłu mięsnego i widziałem, kiedyś pojechałem z dziećmi gdzieś tam poza Ełk i widzieliśmy jakieś ogromne po prostu breje bajora, wykopane rowy, takie potężne doły. I tam odczuwaliśmy taki duży smród. Co się okazało? Tam były wylewane resztki, na przykład z uboju krów, a więc z żołądków, z tego wszystkiego. Wszystkie te resztki były po prostu wylewane do takich właśnie, to się nazywało laguny. Tak, to się nazywało laguny. Później, jeżeli to częściowo wsiąkało w glebę, to były chyba zasypywane i tak dalej. Coś przerażającego. Tymczasem przepisy prawa uznają, że oddziaływanie lagun kończy się na granicy działki. To doprawdy? Bywa, że odchody rozpylane są na pobliskie pola i łąki. Deszcz odchodów to cuchnąca rzeczywistość, z którą zmagają się opuszczeni przez politycznych reprezentantów obywatele. Adekwatną nazwą dla zbiorników gnojowicy powinno być po prostu szambo. Korporacyjna nowomowa ma się świetnie. Laguna. Z czym wam się kojarzy, kochani, laguna? Z czymś pięknym. Błękitna laguna. Był kiedyś taki film. Czysta woda morska. Ludzie sympatyczni. Akurat w tym filmie dwoje młodych. Korporacyjna nowomowa ma się świetnie, podczas gdy odór uniemożliwia sąsiadom ferm normalne korzystanie z nieruchomości, a środowisko naturalne ulega postępującej degradacji. I mają to wszystko w głębokim poważaniu. Nie chcą żyć mocniejszych słów. A władze się zgadzają. Burmistrzowie, wójtowie, to trzeba uzyskać jakieś zezwolenia. Na jakiej zasadzie uzyskiwane są w związku z tym zezwolenia? Wbrew woli mieszkańców często. Burmistrz później nie musi być czy jakiś inny władca, bo to też jest władca żarcia. Nie musi po prostu kończyć kadencji, mogą wywalić, ale co swoje ewentualnie wziął, to wziął, tak? Więc autorka, pani Siemieniuk, zastanawia się dalej, czy przemysł spożywczy to wciąż produkcja żywności?
W wielkoprzemysłowym rolnictwie nigdy nie chodziło o produkcję zdrowej żywności, lecz o maksymalizację zysku. Kurczak z fermy wielkoprzemysłowej ma niewiele wspólnego z kurczakiem hodowanym tradycyjnie, żyli od kilku do kilkunastu tygodni, stłoczony na małej przestrzeni, zazwyczaj bez dostępu do światła słonecznego, trawy, zamknięty w klatce, czasem z fikcyjnym dostępem do wybiegu, karmiony paszą z transgenicznej kukurydzy czy soi, czyli biologicznie nieodpowiednią, z dodatkiem antybiotyków, hormonów, pozostałości herbicydów, pestycydów i innych szkodliwych substancji. Słuchajcie, nie chcę tego dalej czytać, resztę przeczytacie sami. Ja widziałem te sceny, kiedy świnie się tłoczą, z tyłu idzie człowiek, który podgania te świnki z tyłu elektrycznym pastuchem. Taki kanał się zawęża, że tylko już jedna świnka, czy tam powiedzmy jest rozdzielenie na takich kilka kanałów, gdzie tylko jedna świnka wchodzi. Dostaje oczywiście elektrody elektryczne po duszy, ogłuszenie, za nogi, łańcuchami. Inne świnie to widzą, usiłują się wycofać, nie dadzą rady się wycofać. Krowy płaczą, konie tak samo. Czasami półżywe te świnie wędrują do wyparzaczy, takich być może to jest niewłaściwa odpowiednia nazwa, żeby szybciej utracić, znaczy no, tą szczecinę. Peter, zaraz dalej, dobrostan zwierząt, iluzje i rzeczywistość. Ekipy rządzące się zmieniają się zielone polityczne deklaracje i tak dalej. A molochy stawiają kaźnie dla zwierząt. Słuchajcie, tak powiedziałem, że nie chcę tego dalej odczytać, odczytam tylko końcówkę. Głęboko wierzę w sens działań oddolnych i społecznego oporu przeciw korporatyzacji procesu wytwarzania żywności. A zainteresowanie zagadnieniami ekologicznej i zrównoważonej uprawy i hodowli roślin oraz chowu hodowli zwierząt rozwijam, studiując rolnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W kolejnych częściach cyklu ile naprawdę kosztuje nasze jedzenie, opowiem, w jakim celu pomidor z Chin wędruje do Afryki i Włoch, by wylądować na polskim talerzu jako produkt made in Italy, oraz jak wielkoprzemysłowe, monokulturowe uprawy transgeniczne doprowadzają do zaniku bioróżnorodności i rozłożonej w czasie śmierci gleby. I to zdjęcie. I to zdjęcie charakterystyczne. Kochani, zachęcam Was do przeczytania tego całego artykułu po prostu już na spokojnie. Zatrzymuję udostępnienie. Tak jak mówiłem, dla mnie ciężki temat, bardzo ciężki temat. Nie zdajemy sobie z tego często sprawy z tego, jak na nasze talerze trafia ta kiełbaska, to mięsko i tak dalej. To jest coś strasznego. To są obozy kaźni. I nikt się nie przejmuje tym, żebyśmy my zjadali zdrowy pokarm, zdrowy produkt. To mięso z tych świnek, z tych kurczaków, to wszystko jest później tak jeszcze faszerowane. Mają być dmuchane udka. Z kilograma mięsa robi się kilo 60, kilo 80, 2 kilogramy mięsa, naszczykuje się i my to jemy. Nawet nie zdając sobie tego sprawy, że krzywdzimy samych siebie. Wy czy wiecie, że psy i koty nie chcą tego jeść? Chyba że są już tak przyzwyczajone, bo nie mają innej możliwości, hodowane w domach. Ale ja mam kilka tutaj kotów, które przychodzą, one kiełbasy nie zjedzą. Resztek jakiejś kiełbasy nie zjedzą. Bo czasami kupuję akurat, no mama czasami zje i tak dalej. Ja wiele lat byłem sam, że tak powiem, więc u mnie nie było mięsa, nie było praktycznie żadnych wędlin, zupełnie co innego jadłem. I ludzie zastanawiają się nieraz na szkoleniach, pytali mnie, panie Róż, ale co pan je? Więc ja tak zastanawiałem się zaraz, co ja przedwczoraj jadłem. Ugotowałem sobie ziemniaki w mundurkach, miałem kapustę kiszoną, nie kwaszoną, kiszoną, bo kupowałem na targu. No i co, tą kapustkę, trochę oleju, trochę cebulki posiekanej, pieprzu i pan tym się najadł.
Oczywiście. Albo gotowałem sobie kawałek kalafiora, fasolkę szparagową, do tego jeszcze były pomidorki. Kupowane z rynku faktycznie one, no trzeba było znać tych ludzi, którzy. A z drugiej strony ja też uprawiam akurat w tej chwili, mam swój własny foliak, solidny foliak, którym po prostu mam już oczywiście rzodkiewkę, szczypior, sałatę, przepiękną, dużą, ogromną sałatę. Mam już rosadę ogórków, pomidorki wzrastają, kwiaty, rosadę i tak dalej, więc zajmuję się tym. Lubię to, kocham to. Czy każdy może to robić? Nie, nie każdy. Pan Kowalski, pani Kowalska w Warszawie na 10. piętrze nie założą sobie gródka. Więc słuchajcie, więc takie, tutaj odbiegam troszeczkę od tematu i wracam do tematu suplementacji. Dlaczego suplementacja jest nieodzowna? No po prostu jest nieodzowna, bo nie każdy może dorwać się do żywności zdrowej. Mamy w sklepie, w pobliskiej Biedronce, pobliskim jakimś innym sklepie to, co mamy, kupujemy, bo musimy coś jeść. I teraz jest sprawa tylko taka, żeby oczyszczać później organizm z tego, co myśmy zjedli i dożywić nasze komórki, czyli suplementacja jest nieodzowna. Jeżeli ktoś tego jeszcze nie rozumie, no to trudno. To może kiedyś zrozumie. Jak nie zrozumie, no to poniesie konsekwencje. No. Bez straszenia. Ja nie chcę nikogo straszyć. Ja mówię tylko o skutkach naszego własnego postępowania. Również z niewiedzy. Nieznajomość prawa, mówi się, szkodzi. Co z tego, że nie znasz prawa, że nie wolno czegoś tam było zrobić? No ale takie jest prawo, nie wiedziałeś o tym i dzisiaj ponosisz konsekwencje. No i proste. Wszystko. Wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Mimo wszystko najlepszego wam życzę i tam był optymistyczny taki akcent u pani Siemieniuk, że ona wierzy, że nawet pojedyncze działania, a to nie są już pojedyncze działania, bo ja już przeczytałem ten artykuł, tysiące ludzi w Polsce już przeczytałem ten artykuł i wielu z was na pewno przeczyta ten artykuł, sięgnie. I sięgajcie do hipoalergicznych, bo to jest bezcenny periodyk. Bezcenny. Oddaję chwałę naprawdę pani redaktor Żanecie Gelc, która potrafi przyciągnąć do siebie fantastycznych ludzi. Ludzi z serduchami. Ludzi, którzy nie tylko angażują racjonalizm mózgowy, nazwę to tak, uwielbiam nowotworki słowne, ale działają z poziomu serca. I oby takich ludzi było jak najwięcej. Trzymajcie się, dołączajmy do takich ludzi i wspierajmy ich. Trzymajcie się, papatki. Najlepszego.